Cześć, witajcie na kanale Twój Kosmetolog. Dzisiaj chcę Wam odpowiedzieć na pytanie, czy kremy pod oczy, kremy w okolicach oka są niezbędne, czy to jest może wymysł marketingowy. Zostań koniecznie ze mną do końca tego filmu, a dowiesz się być może też kilku ciekawostek, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. No i oczywiście subskrybuj kanał, a nie przegapisz tutaj nowych filmów pielęgnacyjnych. No i kciuk w górę pod tym filmem również będzie mile widziany. Zacznijmy sobie od rzeczy kluczowej, czyli od budowy skóry pod okiem, czy w okolicy oka. Czym tak naprawdę ta budowa się różni? Przede wszystkim jest to skóra dużo cieńsza niż skóra na twarzy, więc tym samym jest bardziej przepuszczalna dla różnych składników aktywnych, czy też tych niepożądanych. Skóra w okolicy oka ma około 0,5 mm, więc jest to bardzo malutko, jest to ta dolna granica, jeżeli chodzi o grubość skóry. Dodatkowo praktycznie nie ma za wiele tutaj tkanki tłuszczowej, która też sprzyja takiemu młodzieńczemu wyglądowi. Ponadto też zawiera dużą ilość mastocytów, czyli takich komórek tucznych, które znajdują się w naszym układzie immunologicznym, odpornościowym skóry. No i one są odpowiedzialne m.in. za jakieś reakcje alergiczne, więc tutaj też w tej okolicy oka częściej właśnie możemy zaobserwować jakieś podrażnienia, alergie i tym podobne. Dodatkowa rzecz, która nie sprzyja w budowie okolicy skóry pod oczami czy w okolicy oka, jest to, że mamy też tutaj dosyć takie płytko unaczynione gruczoło-łojowe, które też łatwo mogą się przytkać i tworzyć tak zwane prosaki, czyli te takie bialutkie kropeczki, pewnie widzieliście nieraz. One są praktycznie nie do usunięcia samemu, nie wolno tego robić na własną rękę, tylko udać się do specjalisty, a to jest nic innego jak właśnie przytkanie się tych ujść gruczołów łojowych, więc w tej okolicy nie możemy też używać zbyt tłustych, zbyt ciężkich preparatów, tylko to powinny być takie lekkie formuły, szybko wchłaniające. Dodatkowo też okolica oka nie zawiera za wiele kolagenu, elastyny czy glikozaminoglikanów, czyli m.in. kwasu hialuronowego, który jak wiemy służy w nawilżeniu naszej skóry. Więc no słuchajcie, mamy tu mnóstwo czynników, które nie sprzyjają do tego, żeby skóra pod oczami zachowała młodzieńczy wygląd, a dodatkowo dochodzi mimika twarzy. No i ta mimika również powoduje m.in. zmarszczki, a jest to naturalne, że mrużymy oczy, marszczymy i tak dalej, więc no jest to nieuniknione. Więc ta okolica przede wszystkim powinna być mocno wypielęgnowana, chroniona również przed słońcem, bo często o tym zapominamy, więc te preparaty powinny być lekkie, przede wszystkim nawilżające i to jest główna funkcja kosmetyków pod oko. Powinny to być lekkie formuły, niezatykające, no i dodatkowo, tak jak wspomniałam, ochrona przeciwsłoneczna, czy zakładanie okularów przeciwsłonecznych, a dodatkowo jeszcze filtry również w okolicy oka. Ponadto jest to też okolica wrażliwa i boimy się tutaj tego, aby preparat nie dostał się do środka oka, czyli do śluzówki. No i to też nie sprzyja, ponieważ jest dosyć blisko ta okolica. No i też te preparaty muszą być specjalne, nie mogą być podrażniające, zawierać jakichś podrażniających zapachów, barwników, jakichś konserwantów, które mogą nas podrażnić lub innych substancji, na przykład jakichś kwasowych. No więc nie jest łatwo dobrać odpowiedni preparat pod oko, ale jest to możliwe. Odpowiadając na pytanie tak na szybko, czy są niezbędne kremy pod oczy dla każdego z nas? Nie. To zależy, tak jak zawsze można w sumie tak odpowiedzieć, to zależy, ponieważ nie każdy z nas jest taki sam i faktycznie, jeżeli nasza skóra pod oczami jest bardzo wrażliwa, kiedy ulega podrażnieniom, kiedy mnóstwo kremów nas uczula, kiedy mamy delikatne te okolice, albo jest bardziej wymagająca ta okolica, mamy worki, mamy cienie pod oczami, albo mamy bardzo suchą i wiotką tą okolicę, no to faktycznie przydadzą się specjalne preparaty, kremy czy sera właśnie typowo do okolicy oka. Tym bardziej, jeżeli używamy kremów na co dzień, które na przykład mają takie składniki, które mają regulować sebum, które mają zwężać pory i tak dalej, no to pod oko oczywiście te substancje nam się nie przydadzą. My tu potrzebujemy przede wszystkim nawilżenia, no więc też ten krem powinien być inny czy serum. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałam, to zależy i jeżeli nie mamy zbytnio wrażliwej tej okolicy, kiedy używamy na co dzień kremu delikatnego, którego główną funkcją jest nawilżenie, jest to lekka formuła, szybko wchłanialna i tam są głównie składniki nawilżające, bez tych wszystkich podrażniających substancji i nasze oko dobrze reaguje, to ja nie widzę przeciwwskazań, żeby taki stosować krem również pod oko. Co więcej, powiem Wam, ja sama tak robię i używam kremów,
które również są takie właśnie uniwersalne i mogą również nadać się w okolicy oka, tak samo jeżeli chodzi o sera. Oczywiście, tak jak wspomniałam, nie każdy krem do twarzy nada się również pod oko. Na przykład kremy z kwasami, chociaż są jakieś wyjątki. A na retinoidy też trzeba uważać, aczkolwiek są też preparaty z retinolem, które można używać w okolicy oko i więc jest to taki w sumie terapia taka anti-aging, więc jest to popularny sposób. Ponadto w naszych kremach pod oko, w okolicy oka powinny znaleźć się takie substancje jak na przykład kwas hialuronowy, trehaloza, kolagen, mocznik, dipantenol, na przykład też kofeina, ekstrakt z zielonej herbaty, zbławatka, ceramidy, peptydy. Także wiele takich substancji tak naprawdę nawilżających plus wzmacniających barierę hydrolipidową i dodatkowo troszkę takich rozświetlających, rozjaśniających, na przykład witamina C, czy troszkę takich redukujących jakieś obrzęki, jak na przykład ta kofeina. Natomiast właśnie za chwilkę wspomnę o tych dwóch takich problemach, które są podstawowe oprócz tych problemów ze zmarszczkami, czyli cienie pod oczami i worki pod oczami. Dlaczego tak się dzieje, kto jest na to narażony i jakie jeszcze składniki dodatkowe możemy tutaj użyć. Więc o tym za moment, ale chcę jeszcze ogólnie wspomnieć o tym, jak powinniśmy tą okolicę oka pielęgnować, bo też jest to bardzo ważne. Przede wszystkim nie wcieramy tych preparatów, nie trzemy oka, nie ciągniemy tej okolicy. Ona jest naprawdę bardzo wrażliwa, więc głównie powinny być tutaj ruchy takie wklepujące i wklepujemy opuszkami palców tutaj właśnie ten krem pod oczy, tutaj na górze łapki, ale również górną powiekę, ale ruchomą, czyli tutaj delikatnie w okolicy brwi, absolutnie nie nakładamy preparatów na powiekę ruchomą, no bo nie chcemy, żeby nam coś zmigrowało do śluzówki, choć ogólnie zawsze jest troszeczkę takie ryzyko, więc uważajmy, żeby te preparaty nie były podrażniające. No i co ważne, też najczęściej robimy tak, że jeżeli chodzi o dolną powiekę, to wklepujemy ten krem od tutaj części zewnętrznej do wewnętrznej, natomiast jeżeli chodzi o górną powiekę, no to tutaj od części wewnętrznej do zewnętrznej, więc robimy sobie w zasadzie takie kółeczko, można powiedzieć. Więc to jest pierwsza rzecz. Odpowiednio wklepujemy te preparaty. Preparaty lekkie, niezbyt tłuste, nie ciężkie. Dodatkowo też zwracajmy uwagę, jak wykonujemy demakijaż. On powinien być raz, że dokładny, to oczywiste, ale też nie powinniśmy trzeć tego oka. My makijaż mamy rozpuścić, a nie go ścierać jak gumką. Dlatego też ja wacików raczej nie lubię i nie zalecam, ponieważ często te tarcie występuje. Jeżeli już używamy wacika, to przyłóżmy sobie ten wacik z preparatem na rzęsy i poczekajmy chwilę i wtedy delikatnie w dół ściągnijmy te pozostałości makijażu, natomiast najlepiej po prostu użyć preparatu nieco tłustego z fazą olejową, który rozpuści nam makijaż i całą twarz kolistymi ruchami delikatnie plus okolice tutaj rzęs oczu myjemy i później spłukujemy, więc uważajmy na to, żeby tej okolicy nie trzeć. Dodatkowo masaże, joga twarzy, to jest jak najbardziej wskazane, jeżeli chodzi o terapię anti-aging i okolice oka, jak najbardziej możemy to wykonywać. No i wspomnę jeszcze raz o ochronie przeciwsłonecznej. Nie zapominajmy o tej okolicy. Ona i tak jest bardzo narażona na starzenie się skóry, więc zadbajmy o to, żeby była ta ochrona całoroczna. Dobierzmy sobie taki filtr przeciwsłoneczny, który również nadaje się w okolice oka, który nas nie podrażnia, nie migruje do śluzówki i dobrze się z nim czujemy, również pod makijaż. A co więcej, okulary przeciwsłoneczne też są jak najbardziej wskazane, zwłaszcza jeżeli to promieniowanie latem jest dużo mocniejsze i chronimy nie tylko oczy, ale również tą skórę pod oczami. Więc nie zapominajmy o tym, to jest również bardzo istotne. No i na koniec nie mogę nie wspomnieć o dwóch popularnych problemach skóry pod oczami, a mianowicie cienie i worki. Dlaczego tak u niektórych to występuje, a u niektórych nie? Przede wszystkim genetyka. Niestety nie mamy na to wpływu, choć niektóre czynniki też mogą sprzyjać tego typu problemom. Jeżeli chodzi o cienie pod oczami, to jest nic innego jak prześwitujące naczynka krwionośne przez naszą skórę. Ponieważ ta skóra jest cienka, no to też te naczynia bardziej prześwitują i są bardziej widoczne. Są to naczynka
które czasami mogą bardzo mocno prześwitywać i te cienie są wręcz takie fioletowe, a niekiedy tylko delikatnie ta okolica jest ciemniejsza i szczerze mówiąc u większości z nas nieco bardziej ta okolica jest ciemniejsza, ale to jest jakaś nieznaczna różnica. Jeżeli te cienie są wyraźne, no to mamy z tym problem głównie estetyczny tak naprawdę, więc oprócz oczywiście odpowiedniego makijażu, korektorów, które dzisiaj też bardzo dobrze sobie z tym problemem radzą, no to możemy nieco wzmocnić te naczynia krwionośne, czyli takie znane substancje jak witamina C, jak witamina K, rutyna, arnika, wyciąg z kasztanowca między innymi. I to są takie substancje, które też są polecane przy cerach naczynkowych, więc możemy to zrobić. Jeżeli chodzi o samo rozjaśnienie tej okolicy, nie do końca ma to sens, bo to chodzi o naczynka, a niekoniecznie o samą skórę, która w tej okolicy jest ciemniejsza. No więc głównie wzmacnianie tych naczyń krwionośnych. Jeżeli mamy taki problem od początku, no to jest to najpewniej po prostu genetyka, ale niekiedy też nieodpowiedni styl życia, niewysypianie się, jakieś papierosy, alkohol, czy niektóre też choroby, na przykład anemia, mogą wpływać na to, że te cienie pod oczami są bardzo wyraźne, więc warto też zrobić sobie takie podstawowe badania, żeby to ewentualnie wykluczyć. No i drugim problemem są worki pod oczami i worki pod oczami też w mniejszym bądź większym stopniu dotyczą większości z nas, zwłaszcza po nocy, kiedy rzeczywiście te opuchnięcie w ogóle nawet całej twarzy może być widoczne. No i tutaj jakiś delikatny masaż czy chłodne okłady powinny pomóc troszeczkę tego problemu się pozbyć. Dodatkowo też spanie na poduszce, a nie całkowicie na płasko również ten problem troszkę zniweluje. No i ogólnie nawadnianie się. To jest bardzo ważne, żeby nie było tych zastojów, no bo właśnie nie wspomniałam, czemu te worki są. Przede wszystkim są to zastoje limfatyczne. No więc te nawadnianie się w ciągu dnia jest bardzo istotne, żeby było to regularne, a nie tylko raz na jakiś czas, kiedy chce nam się pić. Natomiast niekiedy te worki są bardzo wyraźne i niezależnie od tego, co robimy i takie mamy, no to jest to sprawa genetyczna, a niekiedy, kiedy się bardzo pogłębią albo pojawią się nagle, to również mogą być to jakieś kwestie chorobowe, na przykład jakieś choroby nerek, więc warto też się przebadać pod tym względem. No i tutaj przede wszystkim ekstrakty jakieś właśnie, jeżeli chodzi o kofeinę, dodawane do kremów, jakiś świetlik, tego typu substancje, one troszeczkę nam powinny pomóc zlikwidować te obrzęki. Nie do zera, ale chociaż troszkę. Plus bardzo dobrze robią właśnie okłady chłodne. Możemy sobie schłodzić jakiś roller, który właśnie rano możemy się przymasować. Możemy troszkę umyć wodę chłodniejszą wodą z rana. Ja osobiście bardzo to lubię i mam wrażenie, że ta skóra jest nieco mniej, twarz nieco mniej obrzęknięta i od razu jakby się budzi do życia. Nie mówię tutaj o jakiejś lodowatej wodzie, ale dosyć chłodnej, więc tego typu rzeczy mogą nam troszeczkę pomóc. Czyli tak jak widzicie, jeżeli chodzi o używanie kremów pod oko, jest to kwestia bardzo indywidualna, nie ma takiego obowiązku, nie jest to taki mus, jeżeli chodzi o nasz plan pielęgnacyjny, ale jeżeli mamy bardziej wymagające oko albo bardzo wrażliwe, no to jest to punkt rzeczywiście zalecany. Podsumowując, pamiętajmy, żeby to były lekkie formuły, przede wszystkim nawilżające, ewentualnie troszkę wzmacniające naczynka krwionośne, czy jakieś takie przeciwobrzękowe, czy łagodzące, żeby to były też takie formuły, które są delikatne, niepodrażniające, nie dostawały się do śluzówki. No i też pamiętajmy o odpowiednim wklepywaniu tych preparatów, nakładaniu, czy też odpowiednim demakijażu, no i oczywiście ochronie przeciwsłonecznej. Dodatkowo masaże, joga twarzy i powinniśmy nieco spowolnić proces starzenia się, jeżeli chodzi właśnie o okolice oka. Jeżeli chodzi o mimikę, uśmiechajmy się jak najczęściej, więc tego bym się nie bała. Delikatne zmarszczki są naturalną sprawą, natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację, no to tutaj jak najbardziej jest to na plus i warto o to zadbać, a na pewno to spojrzenie będzie nieco bardziej rozświetlone i skóra nieco bardziej wygładzona. To już wszystko na dziś. Dam Wam tutaj troszeczkę propozycji kremów pod oczy, które uważam, że mają fajne składy i możecie je wypróbować. Dajcie mi znać, jakie jeszcze filmy Was by interesowały. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!